Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy tajną kopalnię uranu Podgórze. Naszym przewodnikiem będzie Krzysztof, który oprowadzi nas po kopalni. Ale zanim wejdziemy w mrok, zobaczcie, jak pięknie wygląda ten teren z lotu drona. Niedaleko Karpacza, u podnóża Góry Śnieżki, pośrodku Kowarskiego Lasu, znajduje się jedna z najtajniejszych kopalni w Polsce. To tutaj podczas zimnej wojny Związek Radziecki polskimi rękoma wydobywał uran potrzebny do budowy nowej śmiercionośnej broni – bomby atomowej. Kopalnia Podgórze, do której wnętrza dziś wejdziemy, powstała w 1950 roku, a wydobyto z niej prawie 200 ton rudy uranowej. Obecnie w jednej ze sztolni znajduje się trasa turystyczna, ale spokojnie zboczymy z niej i odwiedzimy miejsca niedostępne na co dzień. Zejdźmy więc na ziemię i postawmy pierwszy krok w czeluściach – kopalni uranu Podgórze. Czy to jest sztolnia 19A, chodnik transportowy? Tak. Dlatego jest taka cały czas prosta. Tak, chodziło o to, żeby szybko, sprawnie urobek z dołu wywozić na zewnątrz, bez żadnych skrzyżowań, bez żadnych zatrzymań. Po prostu, żeby to sprawnie działało. Najpierw przejdziemy trasę sztolnią 19A. Tutaj jest teraz trasa turystyczna, którą wam polecamy, bo naprawdę miejsce jest mega. Ileż macie kopalni uranu, które możecie zwiedzać. A później wrócimy trasą brudną, tą już niedostępną dla turystów, czyli 19. A tam za mną możecie zobaczyć, jak się zmniejsza światełko w tunelu. Ponieważ jest to kopalnia uranu, mamy ze sobą dozymetr i raz na jakiś czas będziemy badać promieniowanie. Dochodzimy do pierwszej wystawy, ale w sumie nikt lepiej nie powie o tym, co tutaj się znajduje, jak Krzysztof. Po kolei, co tu ciekawego, tam z tyłu młotki pneumatyczne, wiertarki, nawet aluminiowa została, wiertła do otworów strzałowych i ciekawostka, przeciwpyłowe maski stosowane przez naszych górników tutaj. Miały chronić przed pyłem promieniotwórczym, a filtr był zrobiony z azbestu, więc działanie było takie mocno dyskusyjne. Po drodze znaleźliśmy wbite wiertło górnicze. Legenda głosi, że jeżeli to się wyciągnie, To pośluby pięknym królewnym. to zostanie uranowym baronem. I już naduszyłem, to będziecie mieli łatwiej. Jak już jesteśmy tutaj w kwestii promieniowania, tak jak mówiłeś o tych maskach, które miały chronić przed promieniowaniem, to słuchajcie, tu nie ma czego się bać, ponieważ chłopaki, może nie chłopaki, ale cała kopalnia jest cały czas badana. Jeżeli chodzi o poziom promieniowania, jest on naprawdę bezpieczny. Rosjanie przyjeżdżając tutaj po wojnie, już znajdując dokumentację, doskonale wiedzieli, co tutaj się znajduje i do czego może im się przydać. Cały kompleks został wybudowany w 1950 roku. Aktualnie znajdujemy się w sztolni 19A, która służy do transportu kruszcu. Została wdrożona w 1954 roku, a cały kompleks został zamknięty w 1958. Czyli 4 lata później. Kolejna mapa, tym razem schemat sztolni numer 17 kopalni Podgórze. Znajduje się ona 80 metrów nad nami. Już was długo nie zanudzam. Najważniejsze co? Radzieckie mapy, bo tylko takie tu można dostać tej kopalni z napisem sekretno, czyli sekretna. Nie wolno było tego nikomu pokazywać, ponieważ cały kompleks był tajny. Warto powiedzieć o tym, że cała kadra inżynierska to byli Rosjanie, dlatego też wszystkie papiery, jakie można znaleźć, są po rosyjsku. A robili to w taki sposób, że zostawiali tylko, można powiedzieć, jednego Polaka, dyrektora, który tym wszystkim dowodził, żeby było widać, że jest ktoś, kto jest Polakiem. Sprzęty oświetleniowe stosowane w górnictwie. Słuchajcie, tutaj też macie lampy górnicze, a konkretnie to ich akumulatory, ten starszy, ten nowszy. Wymóg górniczy mówi o 12 godzinach świecenia, na tyle musi starczyć ten akumulator. Więc spokojnie, mimo tego, że my takich lamp nie mamy, to nasze czołówki starczą na 12 godzin świecenia. Nie przedłużam, chodźmy dalej w mrok. Technika idzie naprzód. Pokonując kolejne metry sztolni 19A, napotkaliśmy jeszcze kilka wystaw.
między innymi liczników promieniowania czy aparatów telefonicznych. Szczególnie ciekawy jest zbiór szkła uranowego, które świeci w ultrafiolecie pięknym zielonym kolorem. Ale w kopalni nie świeci tylko ta wystawa, bo świecą też ściany, a to wszystko dzięki pokładom uranu, a dokładnie jego solom. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, aczkolwiek to jest sól, to nie polecam wam jej lizać. Na taką odległość, jak my chodzimy w kopalni, to jest to bezpieczne, ale gdyby to się wciągnęło do środka, do was, gdybyście to wziągnęli czy połknęli, no to już tak fajnie i kolorowo by nie było. Tu zobaczcie, takie ładne nacieki są. Żółtawe, zielonkawe. Przyłóż licznik do nich. O, się obudziło w końcu. No i to się nam podoba. Znaleźliśmy złoto. Jest powyżej 5, jest. Taka ciekawostka, jak pod reaktorem 4 w Czarnobylu byliśmy, to identyczny pomiar był. A weź Tam tutaj było zobacz 4,7 chyba, ale to różnie. Wiesz, że szukasz? No. Weź tutaj obok, przyłóż, tam jest taki więcej tego. I niżej trochę. RAP pierwszy raz się odezwała od wyjazdu do Czarnobyla. 2 lata później. Jest w swoim żywiole po raz pierwszy od 3 lat. Teraz jedziemy do komory inhalacyjnej. No, No to zapraszamy. tu już turyści nie wchodzą normalnie, Aha. to nasi nurkowie tu urzędują. Pewnie zadałeś sobie pytanie, co robi komora inhalacyjna w kopalni uranu. Kiedy zakończono wydobycie rudy, otworzono w sztolni 19A w 1974 roku specjalne pomieszczenie, gdzie gromadzono leczniczy gaz radon. Pomagał on w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych, jak i miał inne zdrowotne właściwości. Pacjenci dojeżdżali do inhalatorium specjalną kolejką, aby następnie przez godzinę wypoczywać na leżakach i oddychać zdrowotnym gazem. Na końcu komory znajduje się replika pierwszej radzieckiej bomby RDS-1. I można spekulować, że do jej produkcji posłużył uran z tej kopalni. Aktualnie zbliżamy się do końca trasy turystycznej i niedługo wejdziemy na wyższy poziom, gdzie niewiele osób ma dostęp. Po drodze jest jednak jeszcze jedna ciekawa wystawa bezpośrednio powiązana z kopalnią Podgórze. Za mną słynne tajne zakłady R1 przetwórstwa uranu, tak pokrótce. U góry do tego budynku bez okien wsypywali to, co stąd pozyskali, cały urobek, to przechodziło taśmą ciągami na dół, a następnie trafiało do tych reaktorów chemicznych, które widzieliście wcześniej. Tam dodawano różne specyfiki, m.in. kwas solny, a następnie to wszystko pakowano do wirówek, gdzie uran jako metal ciężki odchodził na boki. I pozyskiwali koncentrat uranowy, który miał aż 60% uranu i sprzedawali go Rosjanom. Ale Rosjanie już mieli swoje kopalnie uranu w tym momencie, nie chcieli polskiego koncentratu. No niestety, ale zakłady R1 stoją do dziś. No i dochodzimy chyba do tej trasy brudnej, już niedostępnej dla wszystkich, co? Tak, tutaj mamy schody. One już prowadzą do poziomu sztolni numer 19, czyli głównej sztolni udostępniającej złoże. Aha. No, tam na razie turyści nie mają wstępu, ale my sobie pójdziemy, także chodźcie na górę. No i tutaj zaczyna się docelowa przygoda, tak? Czyli wejście do sztolni 19. Równiutko 19. To już trochę ciekawiej wygląda. Dla ścisłości to chodnik 42, czyli przedłużenie sztolni numer 19. O. Tak, w tamtą stronę byśmy szli do wyjścia, to pójdziemy za chwilę. Aha. Chodźcie na razie tutaj. Tutaj była transformatorownia. Maszyny górnicze, wyciągarki i tak dalej pracują na prąd stały. Zazwyczaj 500 V, więc tutaj trzeba było ten prąd zamienić. Zobaczcie, ciekawostka. Ja się na tym nie znam, od razu mówię, że wam ciężko mi to zweryfikować. Przyprowadziłem tutaj kumpla, który pracuje w energetyce na słupach. Jak zobaczył to miejsce, to się zajarał strasznie. Bo tu jest taki stopiony fragment. On mówi, że to jest stopiony beton, że poszło zwarcie po prostu i wytopiło beton. Że przy tych 500 V, które tutaj były stałego prądu, jest to możliwe, że on widywał takie rzeczy przy słupach wysokiego napięcia. Tu jeszcze są blachy, które też... Teraz jest linka zerwana, więc to nie chce działać. No to się składało w pół, taka była kurtyna właśnie. A generalnie można otworzyć? Jak zgniesz, to otworzysz. A, tu jest krata, która przeszkadza. Dobra, możemy wyjść normalnie, Genzi. A to wyjście jest.
Tak. To nie jest woda. To uważaj, żeby butów nie zostawić. Tutaj jeszcze widać stare kawałki obudowy górniczej. Tam jest dziura w dół. Idziemy zobaczyć. No. Ja nie wiem, czy pojedynczo? Nie, możemy spokojnie. Uważajcie, bo tu trochę ślisko. Chodzi na to. No, teraz tu ostrożnie, bo po tych barkach musimy przejść. Chłopaki idą teraz przez szyb zobaczyć maszynownię, a ja idę z drugiej strony szybu, może się z nimi spotkam i będzie nas dzieliła ta 20-metrowa przepaść. A teraz w moim tle możecie zobaczyć kawałki obudowy górniczej, które tutaj były zeskładowane, a następnie mają posłużyć właśnie do zabezpieczenia chodników. No, żeby pokazać ile to może być. No do lustra wody jest 22 metry dokładnie. No to teraz będziemy przechodzić po takich baleczkach. Znaczy baleczki są stabilne, ale zachwiać się i wpaść tam na sam dół. No nic fajnego, nie polecamy. Przynajmniej przestaję żałować, że po pierwsze jestem niski, a po drugie, że kask wziąłem. No już 2 razy trzasnąłem właśnie. Kask się przyda. To jest maszynownia. To maszynownia jest? Tutaj ostrożnie nie wchodź do wody, za daleko. No, tu jest jeszcze. Tam już jest głęboko. No dobra, tu akurat mój wzrost byłby wadą, bo byście mnie bocakiem musieli tam szukać chyba. Tu stała maszyna wyciągowa. Jeszcze opornice na niej zostały. Aha. Do regulowania prędkości. Zobaczcie na to, blachy, które odpadły, ale na nich zdążyły się wytworzyć stalagmity żelazne. Właśnie to wygląda jak gwoździe, a... A to są stalagmity, tylko że z żelaza do wyrycy. I tutaj używamy w trasach system głośno mówiący. Czyli rura. Na serio. Na pół różnych poziomach i gadało się do rury po prostu. Żeby się porozumiewać z domem. Ale ważne, że działało. Już się z nas Krzysiek śmiał, że wybraliśmy się na eksplorację kopalni w butach i nikt nie pomyślał o kaloszach. No i tu w lewo to idziemy do szybu. I tam gdzieś jest Kuba? No zaraz powinien być. A A tam do szybu numer 3. No i udało mi się chłopaków znaleźć. Po drugiej stronie podzielił nas tylko 20-metrowy szyb. Już Arnold Pass. Już Arnold Pass. Można powiedzieć, że zaczyna się taka trasa offroadowa. Tu uważajcie, bo za moimi plecami jest taki kamyk, który tak wisi nie ładnie. Widzę. Kolejna dziura, do której lepiej nie wpadać. Super. Jeden z naszych pierwszych filmów też był mniej więcej czymś takim. I też w katakumbach na warszawskim Służewcu. Tu chyba jakieś wentylatory jeszcze zostały. Tak, to są wentylatory, dokładnie. To kiedyś właśnie takie coś służyło do zapewnienia cyrkulacji powietrza w kopalni. To jest wyciąg czy... Nie, to jest tak zwany skip, czyli taka maszyna. A, sorry, że ci ten, ale ta rura, o której mówiłeś. A tak, to jest po prostu głosowa rura. Weź krzyknij. Może Kuba odpowie. Tyle chcecie podać, jak się nie boicie. Można spojrzeć, jest kolejny szyb zalany wodą. Będziecie zejść tutaj kawałek. Bezpiecznie. Tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Tu jak tu, bardziej się boję, że ja tam zjadę. No, jak tu zejdziesz tutaj na dół, to tam pół biedy, bo ta pochyła jest. A, to na dupie zjedziesz. Na główkę skąd jakby się uparli, to można było do szybu. Tylko później do dna trochę głęboko. No tak. W oczekiwaniu na chłopaków o czymś muszę wam napomknąć.
Wiecie dlaczego z nami jest Krzysiek, który tutaj oprowadza turystów? Ponieważ on zna tą kopalnię. A ja stąd tutaj po środku już sam nie wiem, w którą stronę mam iść. A kazał mi tu czekać, więc będę na niego czekał. Więc nie dziwcie się, że jest z nami przewodnik. I jeżeli wybieracie się w takie miejsca, to naprawdę słuchajcie, albo się bardzo dobrze przygotujcie, albo weźcie kogoś, kto już tutaj był i ogarnia. Bo to naprawdę nie są żarty. Nie chcielibyście, żeby ktoś potem znalazł wasze zwłoki tutaj. No niekoniecznie tutaj, ale gdziekolwiek indziej. No witam panów, witam. Czy mi się wydaje, czy poszliście jeszcze tą trójkę zobaczyć? No, No tak mi się wydawało, bo stałem tu i stałem. jest to trójkę i maszynownię badaliśmy. No i pięknie. Sztolnią numer 19 powoli zmierzamy w stronę wyjścia. Po drodze mijamy jeszcze skład materiałów wybuchowych, komorę wydawczą oraz porozrzucane przewody strzałowe. Kapiąca woda z sufitu przypomina nam jeszcze o jednym ważnym wydarzeniu w tej kopalni. Podgórze jest najgłębszym podziemnym nurkowiskiem w Polsce. I tak w 2015 roku podczas podwodnego odkrywania zalanych korytarzy ustanowiono tutaj rekord na 157 metrów. Nasza dzisiejsza przygoda w nieczynnej kopalni uranu Podgórze dobiegła końca. Chcielibyśmy podziękować Tobie, Krzysztof, za to, że nas przeczołgałeś po tej kopalni i Dzięki pokazałeś serdeczne. człowiek. Dzięki. A was kochani zapraszam, odwiedźcie kopalnię, naprawdę warto, super miejsce. Jak i również zachęcam do subskrypcji naszego kanału i zobaczenia ostatnich filmów. No to co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!